Dobra, jak już mamy to wszystko czyste, to możemy składać pomału. Najpierw sobie zainstalujemy ten korek tutaj taki do czyszczenia. On powinien po prostu wejść do oporu. No, cholerka, widzicie, to jak czyściłem, to jeszcze trochę dam tutaj trochę oleju świeżego na ten o-ring i na cały ten worek, żeby on tak dość mocno wchodził na wcisk. Teraz powinno być trochę łatwiej, jak damy trochę oleju. Widać co? Widać. O, wszedł sobie. Miał wejść do momentu, aż dotknie dna. I tak wszedł sobie tutaj. No i czekaj. Dobra, słuchajcie. Żeby wszystko miało ręce i nogi, w manualu tak jest, więc damy sobie tutaj troszkę tylko delikatnie czystego oleju, żeby na ten tłoczek. I teraz na szybko tutaj zrobiłem sobie takie narzędzie. Chodzi o to, żeby wepchnąć sprężynę i można było przebić z powrotem tego pina, bo on trzyma tą sprężynę tak naprawdę, więc sprawa wygląda tak, że najbezpieczniej włożyć tą sprężynkę tutaj w ten cały zestaw, sprawdzić, czy tam jeszcze na pewno nic nie ma, ale nie ma, bo już sprawdzałem 3 razy, jak nie więcej. Wprowadzamy ten temacik sobie i teraz musimy wepchnąć to na tyle, żeby można było przebić pina. I zaraz to spróbujemy zrobić. Tutaj przydałyby się 4 ręce. Ja to ustawiłem sobie tutaj na kawałkach drewna. No, muszę to sobie zaznaczyć. Dobra, zaznaczę najpierw. Dobra, zrobimy drugie podejście, a tam nie do końca wyszło. Mam to ułożone na takich blokach z drewna, położyłem pod szmatkę. Tłoczek już jest wprowadzony do środka. Teraz wrzucimy tam sprężynę. O, tutaj sobie swoje narzędzie oznaczyłem mniej więcej głębokość, na jaką powinna wejść ta sprężynka. No i tu trzeba tak zrobić, że wciskamy i wbijamy pręcik i sprężynka jest na miejscu, tak jak powinna być. O, ten pin ją blokuje. Trzeba to ustawić mniej więcej na równi, tak żeby przeszedł sobie ładnie. Jeszcze za 2 razy go klepniemy. Delikatnie, żeby to nie świrujcie z tym. O, teraz jest idealno, można powiedzieć. Wyszedł z tej strony, wyszedł z tej. Sprężynka jest zablokowana. Tak to mniej więcej wygląda. Trochę tu i trochę tu. Dobra. To mamy zawór wyczyszczony. Dobra, słuchajcie. Płytę mamy ładnie wyczyszczoną. Wszystko jest już ogarnięte. Więc tak naprawdę jak już jestem tutaj, mam to wszystko pościągane. Zmierzyłem bicie tutaj na tym wale. Jest bardzo dobrze. Chodzi tam w 500 mm. I to jest ok, jak najbardziej. Tutaj kolejnym etapem będzie wymiana łożysk tych igiełkowych, jak już tutaj jestem, bo
No, jest to temat, który dużo dyskusji znajdziecie na internecie. No, jak już się tu jest, to warto to zrobić. Niestety narzędzie nie jest tak dostępne, a wyciąganie tego takim młotem bezwładnościowym dla mnie było dość ryzykowne. Może nie, a może tak. Więc tutaj udało mi się zorganizować narzędzie. Pokażę Wam, jak wygląda mniej więcej wyciągnięcie takiego łożyska. Mamy tutaj taki rozporowy element, który umieszczamy. Do niego jest taki kołek, który się w niego wkręca. Spróbuję to tutaj Wam teraz pokazać. Umieszczamy ten element, nazwijmy to ciągnący, tak delikatnie wewnątrz łożyska, tak żeby nic nie uszkodzić tutaj i nie porysować. Dokładnie delikatnie za łożysko. Później wkręcimy kołek, żeby on się nam rozepchał trochę tam z tyłu i to będzie taki element, który właśnie wyciągnie łożysko. Tutaj jego mam zrobionego na klucz 24. Go sobie tutaj tak delikatnie założę, żeby nic tu nie uszkodzić. Co jest grane? O, dobra. I dodatkowo wkręcamy na gwincie kołek w taki sposób, żeby narzędzie stabilnie rozepchało się wewnątrz łożyska. To już jest naprawdę dobrze zaczepione tam. Teraz do tego należy przykręcić. Taką specjalną płytę. Ona jest montowana na śruby korpusu i ma miejsce lokalizacji tutaj dla kołka. O, tu widzę, że coś za szybko poszliśmy z tym tematem. Trzeba go trochę poluzować i przesunąć delikatnie w prawo. O. Zabrakło miejsca. No to wyosiowanie wymaga trochę wprawy. Ja to robię dopiero drugi raz. No, na próbę zrobiłem to z pierwszym łożyskiem. Wyszło. Mam nadzieję, że teraz też tak pójdzie. Ok, dobra. Tutaj musimy się wpasować w śruby i będzie ok. Dobra. A jak już to siedzi, to wtedy sobie przykręcamy na śruby od pokrywy tą płytę tutaj. Mam nadzieję, że coś tam widać, kurczę. No może tak. O, sobie przykręcamy to. Drugi otwór jest po prostu był do drugiego łożyska. No i teraz zapinamy to tak, żeby to było zabezpieczone. Nie jakoś mocno, bo to, ale tak, żeby też nie było luzów żadnych. O, jak mamy to, to teraz robimy sobie tak, że ja jakiś czas temu kupiłem do lewarka łożyska oporowe. Te łożyska można kupić za grosze i zainstaluję je sobie, bo dzięki temu po prostu jest dużo łatwiej działać. Teraz przychodzi nam do tego wszystkiego nakręteczka. Można. A na samej nakrętce ostatnio było ok.
jakoś w miarę równo to zapinamy. Jak już mamy zapięty temat, to bierzemy sobie oczko odpowiednie. Ale słuchajcie, dopadła mnie ta zmora. Nie wiem, czy źle zapiąłem przyrząd, czy co. Poprzednie łożysko poszło ok. A teraz jak chciałem to nagrać, to nie wyszło. Rozwaliło się łożysko od razu, jak zobaczyłem, że coś jest nie tak. Uaktywniłem magnesy neodymowe, najmocniejsze jakie miałem, i wybrałem to wszystko. Jeżeli wam coś się takiego przytrafi, a zdarza się, że to się trafia, te łożyska już miały swoje lata, konieczne jest wydłubanie wszystkiego i przeliczenie. Na szczęście miałem poprzednie łożysko, policzyłem. Są 23 wałki i 23 klatki. Jednej klatki nie mogłem znaleźć, już była po drugiej stronie niestety, ale jeszcze zawisła na resztkach oleju. No fuks totalny. Mam to wszystko wyciągnięte. Teraz wyciągnę resztę łożyska i chyba to będzie na tyle na dziś. Chyba że zainstaluję jeszcze nowe, zobaczymy. No, fuks. Słuchajcie, chyba już późna pora, jest piątek, jesienny wieczór, już przestałem ogarniać w ogóle i popełniłem błąd. Źle skorzystałem z tego narzędzia, przez co rozwaliłem łożysko. Na szczęście udało mi się to wszystko poodławiać magnesami neodymowymi bardzo szybko. Jak widzieliście, łożysko było w strzępach. No po prostu zmęczony chyba już jestem, już pora przerwę zrobić. Ale dobra, jeszcze to ogarniemy. Jeszcze to ogarniemy i pokażę wam, jak działa jakby wyciąganie tego elementu. Mam nadzieję, że tym razem mi się to uda, bo to już moja kolejna próba, a nie poszło mi po prostu wcześniej. To trzeba teraz wkręcać sobie tą śrubę, co spowoduje, no właśnie, to jest 10 zwykle, co ja tutaj odpierniczę. Tutaj było, cały czas to sobie zblokujemy. I tak to ma działać przecież, a nie inaczej. Co tu jest? 19, 19 takiej nie mam. No od razu wyszło łożysko swobodnie. Moje błędy po prostu spowodowały, że dałem ciała, jak to się mówi, bo samo narzędzie działa świetnie. Tylko po prostu trzeba umieć z niego korzystać. Naprawdę nie wiem, czy tutaj nawet nie trzeba tego trzymać. Samo idzie, jak jest na łożysku. Bardzo lekko to wychodzi, te łożyska nie mają tu jakiegoś mega wcisku. No chyba już wyszło nawet. O, jest, poszło. O, widzicie? Takim oto sposobem wyszła reszta łożyska. Teraz odkręcę tablicę i sobie to wszystko ściągnę. No nie ma igiełek, łożysko zostało zniszczone niestety. No ale już cóż, nie ma co rozpamiętywać, trzeba działać dalej. Błędy się zdarzają, robiłem to drugi raz. Chyba się wcześniej bardziej skupiłem na tym, jak mam to zrobić. Teraz trochę zbyt luźno to potraktowałem, poza tym już późno jest, nie chce mi się chyba. Odpocznę i jutro sobota, będzie można coś zrobić więcej. Już dzisiaj nie będę wprasowywał.
nowego łożyska, bo skoro z tym mi tak poszło, to wolę nie ryzykować. Zrobię to jutro na spokojnie wszystko. O, pyk. O, i normalnie tu powinno być całe łożysko, ale oczywiście posypało się wcześniej. Zaraz jeszcze tam wjedziemy i będziemy wiórki wybierać. Dobra.